Aż się wzruszyłem, ci powiem. Gdyby Jimmy żył, to nie wiem, czy grałby dalej na Marshallach, czy w latach 90. nie zacząłby grać na Matchlessach. Grałby na Tonexie. Z naszymi capturami i tym optymistycznym akcentem witamy Was bardzo serdecznie na kanale Custom Guitar Tones. Jak zwykle w Waszym ukochanym składzie ja, tata i nasz wspaniały Jaro. Znajdujemy się tak jak zwykle w studiu Custom 34. Też słowem wstępu warto powiedzieć, jak widzicie, tata trzyma Paisleya, bo historia tak się potoczyła, że ta gitara znowu jest taty. Nie bójcie się, nie dałem się wysiudać, deal mi się opłaca. A dzisiaj przychodzimy do Was z prezentacją naszych najnowszych capture'ów, wzmacniacza Matchless DC30, czyli tak jak tata powiedział, wspaniała nowość, nowość w latach 90. Wzmacniacz bazujący na Voxie, w naszym przypadku w wersji Combo 2x12. Wzmacniacz po serwisie, świetnie brzmiący, bardzo dobry egzemplarz, zresztą też vintage'owy, nie taki ogólnodostępny w sklepach, tylko już raczej taki zasłużony, swoje wygrał, więc dobrze rozegrany. Taka jest prawda. To znaczy, teraz ja powiem dzień dobry, bo się dorwałem do głosu i w imieniu prezesa Jaro też mówię dzień dobry, bo też się dorwał do głosu. I teraz tak, rzeczywiście sytuacja ma się bardzo dobrze, czyli dostaliśmy dzięki uprzejmości naszego przyjaciela Karola do capturowania starą wersję wzmacniacza DC30, czyli tą wersję z lat 90., z połowy lat 90., jeszcze era Mark Sampson. Na ile jest to istotne, a na ile nie, to już będę opowiadał w osobnym jakby programie, czyli historię Marka Sampsona, firmy Matchless, potem firmy Bad Cat i te wszystkie zawiłości, dziwności, bo tam w tyle są też historie typu basen dla kaczek i tak dalej, więc cuda na kiju. Ale wracając do rzeczy, kombo dwugłośnikowe na głośnikach Matchlessa, to znaczy my wiemy, że to jest Celestion robiony na specjalne zamówienie tej firmy. Kombo dokładnie bazowane na, inspirowane modelem AC30 Voxa. To jest akurat DC30 Matchlessa. 4 lampy EL84 w końcówce mocy, lampa prostownicza, jedni mówią na to 5AR4, inni mówią tam GZ34, ponoć jest to samo. W przedwzmacniaczu 3 lampy 12AX7 i jedna lampa EF86. Tyle ogólnie, szczegóły w innym programie. No i to jest wersja bez reverbu, a z master volumem. Tak, ale z master volumem na drugim kanale. Tak. Czyli wzmacniacz dwukanałowy, jeden kanał pierwszy, prosta ekwalizacja góra-dół, czyli bass, treble i volum i nic więcej. Kanał drugi, to jest ciekawostka, volum, następnie ton, ale ton to jest 6 albo 7, nie pamiętam teraz, pozycyjny przełącznik, w który zastosowane są filtry basu. Czyli im bardziej w prawo gałka ton, tym więcej basów w brzmieniu tego wzmacniacza. Im mniej, tym bardziej podcięty jest dół. I druga gałka, też ton, to się nazywa cut, czyli jeżeli damy na minimum, to mamy całkowitą przepuszczenie wysokich częstotliwości. Jeżeli będziemy dokręcać tą gałkę cut w prawo, zamykamy górną częstotliwość. Ostatnia gałka master, jest to master tego drugiego kanału, ale wyłączalne. Do capture'ów ja nie używałem funkcji master, uznając, że wolę ten sound zrobić większą ilością wolumu, przez co piec gra głośniej, ale też dynamiczniej. Gałka master to jest taki kompromis, kiedy chcemy uzyskać z wolumu więcej gainu, ale nie chcemy tego robić za głośno, bo żona, pies, sąsiedzi, policja, ruch obrony granic, nie wiem. Ktokolwiek, kto mógłby nas w jakikolwiek sposób spacyfikować. I my nie boimy się nikogo, więc master był wyłączony. Tak w skrócie. Ciężki. Klasyka, czyli Ciężki. bardzo ciężki. Nie ma chętnych, żeby go nosić. Bardzo ciężki. Ale co klasyka? Klasyka to nasze mikrofony ukochane i stół API 16:8. Twoja duma. Duma naszej firmy.
Aha. Nie tylko moja. Natomiast tak, 3 preampy mikrofonowe API, preampy bez ekwalizacji, na wejściu tylko lekko podcięty, użyta funkcja filtr, czyli lekko podcięty dół, bardzo minimalnie w okolicach 50 Hz i najwyższa góra w okolicy 15 kHz. To akurat służy wzmacniaczom gitarowym, które nie lubią za jaskrawych górnych pasm. Co jeszcze? Żadnej wstępnej poza tym ekwalizacji nie zastosowano. 3 nasze ulubione mikrofony Shure 545, AEA 92 wstęgowy mikrofon, przepięknie brzmiący. To jest właściwie główny jakby dostawca brzmienia akurat tego wzmacniacza. I jako trzeci minimalnie domiksowany Neumann FET 47. I to wszystko. To wszystko razem przechodzi przez tył API, a wychodzi na jednym sygnałem i tym jednym sygnałem wchodzi w Tonexa albo w Cortexa, bo tak, że tak powiem, capturowaliśmy ten wzmacniacz. Co do barwy, totalny odjazd. To jest chyba najlepiej brzmiący wzmacniacz czysto crunchowy, jaki w ogóle istnieje. Ja wiem, że ja to gadam w kółko, bo tak samo gadałem przy Rolandzie Jazz Chorusie i przy Bensonie, ale nie. To jest król, jeżeli chodzi o butikowe wzmacniacze. Jeżeli w ogóle rozumiemy to pojęcie butik, to Matchless i lata 90. Firma powstała w 89 roku. Lata 90. to jest właśnie butik. Butik w pełną gębą. To jest właśnie Matchless. No i teraz opowiadaj o barwach. To zaczynamy prezentację, przechodzimy tutaj też do ekranu komputera, gdzie widzicie wszystkie te profile, one są już załadowane na naszego Tonex Pedal i będziemy po kolei Wam prezentować przykładowe brzmienia z tej paczki, zaczynając od kanału pierwszego w opcji Clean, czyli wzmacniacz lekko odkręcony, żeby był czysty. Tak jest. Opcja Clean, ja od razu powiem, to jest gałka volume mniej więcej na godzinę 9, mniej więcej nawet poniżej, bo jakby w tej już pozycji ten wzmacniacz otwiera jakby pasmo, ale jednocześnie jest to ciągle barwa czysta. Prawdopodobnie musiałbym zajrzeć w notatki, ale prawdopodobnie bas jest gdzieś w okolicy godziny 10-11 i treble prawdopodobnie też około 11, może 12. Co się dzieje? Piękna. Piękna, czysta barwa. A potem będzie jeszcze opcja FAT, do której dojdziemy. To nawet od razu. Nawet od razu. I co ciekawe, ta opcja FAT, mimo że ja dodałem tylko basu, to w tej nieaktywnej ekwalizacji w tym wzmacniaczu pojawia się też z jakiegoś powodu ten dół, ale też i ta góra. No tak gra Matchless, jest to specyfika tego wzmacniacza. Bardziej konturowy ton się robi, ale jakże piękny. W ogóle dźwięk stał się nagle bliższy. Czyli co to znaczy? Że widocznie ekwalizacja basu ciągnie za sobą też środek. To brzmienie przyjeżdża na twarz. Dla mnie wzorzec czystej barwy, jak słyszycie, nie ma niczego za dużo. Ani za dużo góry, ani za dużo dołu. Nic nie buczy. Wszystko jest bardzo... Wszystko jest bardzo zbalansowane. Co Teraz dalej? crunch. Crunch bez fat. Mamy więcej gainu w barwie, a w pierwszym kanale Matchlessa wystarczyło zrobić głośniej. Brzmienie się bardzo nasyciło. Fat. I co ciekawe, znowu Jaśnie. konturowość wyszło.
Pięknie, pięknie. Boost. Boost. Volum ląduje w okolicy godziny 12. Nie wiedziałem, jak inaczej opisać tą nazwę. Mogłem zrobić Crunch Plus, ale wolałem nazwać to Boost, czyli już ten, co się dzieje, już ten przester praktycznie się, jak zagrasz lekko, to mamy sytuację, w której ciągle jest czysto. Ale jak zagrasz mocniej, to już go bierze. Dla mnie super. Teraz z dopiskiem fat. No i znowu, nie? Ta sama historia, co w pozostałych sytuacji. Nagle ruszenie gałką basu w prawo powoduje, że pojawia się też z jakiegoś powodu tajemniczego ta super góra i oczywiście też ten dół podjeżdża ze środkiem. No kurde, po prostu gotowy sound. Dodać rewerbu, delaya i można jechać w trasę. Nie? I ostatni z kanału pierwszego, full, czyli volum na maksa. Tak, volum na max. Tu go trochę nakryło takim kocem. Ta barwa podoba mi się szczerze mówiąc najmniej, ale z racji tego, że są tacy, którzy na przykład podłączą tutaj Telecastera i będzie im to dobrze grało w tych takich Bruce Springsteenowych odsłonach. Dlatego ja ten capture zrobiłem jakby nie modyfikując tej barwy. A zobaczmy i co ciekawe, no, tu już się nie dało zrobić wersji FAT, bo to właściwie grało podobnie, nie? I przechodzimy od razu na kanał drugi, czyli ten, który ma gałkę master, ale tak jak tata wspomniał, jest ten potencjometr wyłączony. I też zacznijmy od opcji clean, czyli mało gainu. Na przykład tutaj jest opcja normal. No brakuje mi trochę dołu, brakuje mi tego środka, no ale tak gra akurat i na przykład założę się, że jakbyśmy wzięli teraz Gibsona, To będzie dobrze. to będzie idealnie. Teraz nie? fat. Tak. No już pojawił się dół i Jeszcze Okej. jest bright, czyli najjaśniejszy. co wcale znowu nie znaczy, Że jest że najlepiej. jest najjaśniejszy. Bo dlaczego? Ja w tej sytuacji, żeby zrobić bright, cofnąłem gałkę cut, czyli cięcie góry. Ale no słuchajcie, najwyższa góra się pojawiła, ale też wysoki środek i to jest bardzo ciekawe w tym wzmacniaczu. Zobaczmy crunche, od razu fat. No, przyjechał dół i przyjechał też ziarno. I bardzo mi się dwa pick-upy teraz. Dla mnie świetny sound. Zobaczmy normal. Mniej dołu, Mniej dołu. ponieważ ja tak, w sytuacji normal, nie fat, ten selektor barwy, który jest od, że tak powiem, odpuszczania niskich częstotliwości, został wycofany chyba o 2 czy 3 pozycje. Tym idzie, zjechał z tym najniższym dołem. Co akurat w tym wypadku tej barwie zrobiło bardzo dobrze. I znowu sytuacja, gram lekko, barwa czysta, gram mocniej, prawie AC/DC. I weźmy boosta, też fat. Tak, czyli volum już w okolicy godziny 12.
pierdzieć. No i full. A damy single humbucker. No Konkret. już przester. Podsumowując, nie jest to wzmacniacz dla metalowców. Nie jest to high-gainowa konstrukcja, która pali płoty. To jest wzmacniacz, chyba że metalowcy używają czystych barw, na przykład do pięknych metalowych ballad. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane spocone high-gainowe wzmacniacze, które naprawdę same grają, a ty właściwie tylko na to patrzysz, to ten wzmacniacz taki nie jest. Jest dość wymagający pod ręką, dość szybko pokazuje ewentualne braki w artykulacji gitarzyny, ale za to oddaje barwę, rekompensuje to brzmieniem i oddaje barwę, chyba najpiękniejszą barwę typu clean crunch. I wszyscy ci, którzy używają tych takich starodawnych trochę soundów, które bardzo dobrze, wzmacniaczy, które bardzo dobrze pokazują różnicę między Stratem a Gibsonem, między singlem a humbuckerem, to Matchless jest dokładnie tym, co powinniście spróbować, bo uważam, że zresztą ja sam na wzmacniaczu typu Matchless nagrałem wiele płyt w swoim życiu i wiem, że to brzmienie jakby zostanie ze mną zawsze, nie? Więc gorąco polecam i to jest chyba jedno z lepiej pokazanych ujęć Matchlessa, jakie słyszałem. Prawda, zgadzam się. Tyle od nas. Skoro wszyscy się zgadzają. Właśnie. To jeżeli nie mamy tutaj nikogo na sali, kto by krzyknął nie, to znaczy, że czas zamknąć tą prezentację. I teraz Mikołaj mówi te cudowne komunikaty jako młodzież, w których jest najlepsza. Czas na tak zwaną influencerską propagandę, czyli zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, piszcie komentarze. Zapraszamy Was serdecznie na nasze social media, na naszą stronę Custom Guitar Tones, do sprawdzania też naszych capture'ów w zakładce Tone Partners w oprogramowaniu Tonex. No i oczywiście do pochylenia się nad naszymi nowymi profilami Matchlessa. Jak zresztą sami słyszeliście, bardzo warto. Bardzo dobrze brzmiące profile i dla wszystkich fanów dźwięków czysto crunchowych to jest najlepsze, co może być, więc jesteśmy z tego dumni i serdecznie polecamy. Ja na koniec tylko powiem, że profile Matchlessa dla osób, które chcą koniecznie wypróbować te brzmienia w Tonnecie, ukażą się najprawdopodobniej pod koniec sierpnia tego roku, wtedy kiedy IK Multimedia opublikuje kolejne nasze profile w Tonnecie. Bardzo serdecznie Dziękujemy. dziękujemy. I jak zwykle pozostańcie w obfitości.